Co by nasza mama pomyślała, jakby usłyszała o tej decyzji, którą podjęliśmy? Panie, kto to panu tak Czy to będzie coś, czego nie będziecie się wstydzić? Nie wszystkie rzeczy w życiu lidera są miłe, przyjemne i usłane różami. Starajcie się uniknąć tego, bo to bardzo, bardzo da wam w tyłek. Czy gdybym ja był na miejscu tej osoby, to czy realnie, gdyby mój szef, moja szefowa podjęła taką decyzję i zrobiła ze mną to, co ja mam zamiar zrobić ze swoimi ludźmi, to czy to by było ok? Czy to jest coś, o czym można by powiedzieć słuchaczom i widzom Nerd Management? Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Jako liderzy podejmujemy decyzje, które mają wpływ na to, jak my pracujemy, jakie osiągamy rezultaty, ale też na ludzi. Nie zawsze to jest łatwe. No, czasami możemy natknąć się na pewne dylematy, które możemy nawet nazwać dylematami moralnymi. I właśnie w tym odcinku przedstawimy Wam 5 sposobów, w jaki sobie sposób z takimi dylematami poradzić. A takie dylematy mogą się pojawić w różnych sytuacjach w waszej karierze, kiedy musicie kogoś wybrać do nowego projektu, kiedy musicie komuś dać awans, podwyżkę, kiedy musicie wybrać ze swoich ludzi, kiedy wszyscy są super genialni, na przykład jedną osobę, albo podjąć decyzję, która jest wiążąca dla waszych ludzi, długofalowo dla waszego zespołu. I możecie się z tym nie czuć komfortowo, ponieważ to, co nieraz powtarzaliśmy w Nerd Management, nie wszystkie rzeczy w życiu lidera są miłe, przyjemne i usłane różami. Wręcz tych drugich, które będą takimi wyzwaniami dla was, będzie więcej. No i taką tendencję, którą mamy jako osoby, które mają jakiś background techniczny, czy po prostu wydaje nam się, że wiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź, mamy taką tendencję, żeby uznawać, dobra, ja tak uważam, to jest moja decyzja i wdrażajmy to. I o tym, w jaki sposób dojść do takiej decyzji, żeby to było zrobione w porządny sposób, dobry, solidny, o tym Wam trochę opowiemy na konferencji oraz w naszych kolejnych odcinkach, o tym pod koniec. Natomiast gdy już dojdziecie do tej decyzji, warto sprawdzić, jeżeli zwłaszcza to była trudna decyzja, warto przejść przed taką checklistę, żeby zweryfikować, czy ta decyzja odpowiada takim właśnie standardom moralnym, czy standardom dotyczącym wartości, na które warto zwracać uwagę. Pierwsze takie sprawdzenie to zastanówcie się, czy to jest jakbyście chcieli być zapamiętani, czyli zapamiętanie oczywiście no nie ma co przesadzać, że nie wiem, w książkach do historii czy na Wikipedii, bardziej w waszym kontekście, w kontekście waszej firmy, w kontekście zespołu, jeżeli ktoś spojrzy na tę decyzję za tydzień, za miesiąc, za pół roku, za rok, może za 3 lata, to czy to będzie coś, czego nie będziecie się wstydzić, co będzie mogło być uznane za tak, to była dobra decyzja. Możecie jasno wracać do tej decyzji i mówić, pamiętacie, wtedy podjąłem taką decyzję i teraz na przykład zróbmy coś podobnego. Tutaj warto przypomnieć odcinek 25, Nerd Management, gdzie mówiliśmy o tym, jak skutecznie zarządzać notatkami i warto sobie taką decyzję zapisać, również zapisywać emocje, które wam towarzyszą podczas podejmowania takiej decyzji i właśnie to takie nastawienie, żeby spojrzeć, czy na pewno bym chciał, żeby mnie ludzie tak pamiętali tą decyzję. Warto też sobie zapisać wszystkie powody, dla którego taką decyzję podejmowaliście, żeby nie było później, że przyjdzie nowa osoba do firmy, spojrzy na to, co wynika z waszej decyzji i będzie się zastanawiać, panie, kto to panu tak... Wiecie, o co chodzi. Także warto to zapisywać, warto takie notatki robić i to się tyczy każdego punktu, przez który dalej będziemy przechodzić. Kolejne takie sprawdzenie, taki punkt sprawdzenia tej naszej decyzji, to jest dosyć popularny, pewnie o tym słyszeliście, czyli jeżeli ta decyzja, którą podjęliśmy, byłaby opisana na przykład w gazecie, czy byłaby gdzieś publicznie ujawniona, to czy byśmy się czuli w tym komfortowo. Taki wariant też, co by nasza mama pomyślała, jakby usłyszała o tej decyzji, którą podjęliśmy. I warto się zastanowić również w kontekście tego, jak doszliśmy do tej decyzji. Czyli co tam było od kuchni, jak podejmowaliśmy tę decyzję. To wpływa oczywiście też na ten proces, ale poza tym pozwala nam się zastanowić nad tym, czy to jest coś, czego nie musimy się wstydzić. No to wiadomo, różni ludzie mają różny próg wstydu,
ale czy to jest coś, co nie tylko nie przysporzyłoby nam ewentualnie tego wstydu, no ale może jakichś konsekwencji negatywnych. Wiecie, jak to jest, chociażby obserwujecie z gazet, z polityki, czasem, gdy dowiadujemy się, co tam było od kuchni, no to potem jakiś prokurator się odzywa do tych decydentów, czy są jakieś kontrole i konsekwencje. Wiadomo, że my przeważnie raczej nie mierzymy się z takimi konsekwencjami, ale jednak, jeżeli podjęliśmy jakąś decyzję i patrząc na tą kryterium dochodzimy do wniosku, że to nie było transparentne, to nie było w jakiś sposób uczciwe, czy to nie było fair po prostu, to nam tutaj się zapali lampka. Nie chcielibyśmy, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. W związku z tym wróćmy do tego procesu i spróbujmy zrobić to tak, żebyśmy nie musieli potem mieć problemów, jeżeli to wyjdzie na jaw. I warto tutaj się skupić nad komunikacją, ponieważ często zakładamy, że nawet jak ktoś coś napisze, to ważne, że napisze i będzie fajnie, ale spójrzmy przez pryzmat naszej decyzji, tego co chcemy przekazać, w jaki sposób to komunikujemy, ponieważ różni ludzie mają inny styl komunikacji, inaczej przyswajają informacje. Jest taki fajny model, który się nazywa kwadratem Wontuna. Podlinkujemy to w notatkach do tego odcinka i który pokazuje, że różni ludzie mają 4 typy wypowiedzi, czyli jakby mają takie 4 różne nadajniki, a odbiorcy mają 4 różne odbiorniki. I teraz trzeba to wszystko do siebie dopasować, więc zastanawiając się nad tym punktem, możecie też spojrzeć na waszą decyzję i na sposób komunikacji, czy na pewno ten sposób komunikacji jest odpowiedni, czy na pewno wasz komunikat jest w stanie dotrzeć do każdej osoby, czy jesteście w stanie zaopiekować się tymi 4 typami ludzi. Doczytajcie sobie więcej, jak ten kwadrat wygląda, on jest dokładnie rozpisany. I to wam pomoże zrobić tak, żeby nie tylko, żebyście się nie wstydzili tego, co tam będzie napisane, ale też, żebyście mieli pewność, że wasz komunikat był tym komunikatem, który naprawdę chcieliście przekazać. Trzecią rzeczą jest takie zastanowienie się, czy my sami byśmy chcieli zostać tak potraktowani, czyli kiedy zastanawiamy się nad daną decyzją, to warto wejść w buty osób, której konsekwencje będą realnie dotyczyć i zastanowić się, czy gdybym ja był na miejscu tej osoby, to czy realnie, gdyby mój szef, moja szefowa podjęła taką decyzję i zrobiła ze mną to, co ja mam zamiar zrobić ze swoimi ludźmi, to czy to by było ok? Czy samemu byśmy chcieli być w ten sposób potraktowani? I jeżeli nie, lub jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to jest wielka czerwona lampka, że skoro wy sami byście nie chcieli być w taki sposób traktowani, jeżeli sami czujecie, że coś tutaj jest nie tak i dla was osobiście był to pewnego rodzaju zgrzyt, no to nie róbcie tego swoim ludziom. Nie róbcie innym tego, co wam niemiłe. No i warto w te buty tej drugiej osoby wejść i się zastanowić, jak ona to odbierze. Bo może być tak, że wy będziecie mieć dobre intencje, wy będziecie mieć dobre założenia, ale nie macie tej perspektywy tej drugiej osoby, ludzi, która to dotyczy. Ile razy widzimy też, jak już Krzysiek mówiłeś, przy zacytowanych mediach, sytuacje, kiedy załóżmy jakaś organizacja podejmuje jakąś decyzję, a ludzie na poziomie operacyjnym, liniowym w ogóle są wkurzeni, strajkują, nie mają na to zgody, czują się z tym źle, są wkurzeni i później mamy to, co mamy. To jest ważne, żeby się zastanowić, czy gdyby to was dotyczyło i gdybyście wy realnie żyli z konsekwencjami takiej decyzji, to czy dla was by to było ok? I to jest taka pułapka, w którą często wpada management wysokiego szczebla. No to zwłaszcza widać w takich firmach bardzo, bardzo dużych, gdzie jakiś super bogaty miliarder, CEO na topie, ale nie tylko, gdzie te decyzje są podejmowane całkowicie w oderwaniu od rzeczywistości, od tego, jak to wpłynie na ludzi, których te decyzje dotyczą. I to wtedy jest komentowane, jest odbierane jako takie absolutnie oderwane od rzeczywistości. Uważajcie na to, starajcie się uniknąć tego, bo to bardzo, bardzo da wam w tyłek. Chyba nie słuchają nas żadni miliarderzy, którzy mogą mieć wywalone na to, więc uważajcie zdecydowanie. Kolejny punkt, który no też jest podobny do tej gazety, sprawdzenie, czy czułabyś się komfortowo mówiąc o tej decyzji i o tym, jak do tego doszliście przyjacielowi, no albo swojej drugiej połówce. Jak oni by zareagowali? Ktoś, kto was zna, ktoś, kto jest dla was bliski i kto żywi do was jakieś pozytywne uczucia, ale też perspektywę jakąś. Zastanówcie się, jak oni by na to zareagowali. Można pójść krok dalej, bo to jest właśnie też bardzo dobre, żeby przegadywać oczywiście z jakimiś zaufanymi ludźmi swoje decyzje, zyskać tę perspektywę.
To możemy robić z mentorami, czasem z naszym szefem czy szefową, jeżeli macie taką relację właśnie mentorską. Czasem właśnie z żoną, z mężem, czy jakąś inną bliską osobą. Oczywiście pod warunkiem tutaj zachowania dyskrecji. To też jest dobre, żeby sobie przegadać coś takiego. No i ostatni, piąty taki check, takie sprawdzenie, czyli czy rzecz, którą chcecie zrobić jest na tyle uniwersalna, na tyle możliwa, że moglibyście ją polecić do zrobienia swoim ludziom, żeby w danej sytuacji postąpili tak jak wy. To jest bardzo fajny check, ponieważ to się wiąże z delegowaniem, czyli jednym z podstawowych obowiązków lidera, że no, jeżeli tylko wy możecie podjąć taką decyzję, tylko wy możecie zrobić to w taki, nie inny sposób, to jest trochę słabe, bo to się nie skaluje. Więc możecie się zastanowić też, czy to, co wy chcecie zrobić, jest też delegowalne. Czy moglibyście polecić ten sposób rozwiązania, ten sposób podjęcia decyzji, czy w ogóle tą decyzję innemu team leaderowi, innemu menadżerowi, komuś w podobnej sytuacji, ale nie w waszym kontekście, czy też byście mogli to zdelegować waszym ludziom do wykonania? Czy byłoby to realne? Czy to jest coś, co tylko wy możecie zrobić? Czy tylko jest to tak skomplikowane, że nikt inny nie jest w stanie tego ogarnąć? Jeżeli tak jest, to warto też się zatrzymać, pomyśleć, co tam można uprościć, żeby można było to pchnąć dalej, kiedy was na przykład nie będzie, czy jeżeli w trakcie danego procesu, danej decyzji wy się pochorujecie, wyjedziecie na urlop, czy ktokolwiek będzie w stanie to pociągnąć. Jeżeli nie, no to warto też przemyśleć, zastanowić się, czy można to właściwie zrobić prościej, może łatwiej, może inaczej, może trzeba coś rozpisać, udokumentować, zrobić jakąś procedurę, zrobić jakąś checklistę, czy zrobić to w taki sposób, żebyście mogli to po prostu pchać dalej, mimo że robiłby to ktoś inny. No właśnie, i to jest też taka kwestia właśnie uniwersalności. Większość z nas prawdopodobnie pracuje z jakimiś ludźmi, którym pomagamy, którym doradzamy. Tutaj właśnie jest to, czy można by im to polecić. Tutaj my z Pawłem mamy ten duży komfort. Jeżeli podejmujemy decyzję, jeżeli coś robimy, to zawsze się zastanawiamy, czy to jest coś, o czym można by powiedzieć słuchaczom i widzom Nerd Management. Jeżeli nie, to dlaczego? Czy byśmy się czegoś wstydzili? Albo może to nie ma sensu? Albo to jest po prostu zły pomysł. Więc ja sobie tak często gdzieś tam w tle, jeżeli podejmuję jakąś decyzję, to robię. No bo jeżeli nie, to dlaczego? Powstaje masa ciekawych pytań. A więc warto, żebyście no, albo teoretycznie, albo praktycznie też sobie zadawali takie pytanie. Czy to jest uniwersalne rozwiązanie? Jeżeli nie jest, to dlaczego? Czasem może być tak, że no okej, jest to akceptowalne, ale częściej niż rzadziej jednak będzie jakiś czynnik, który wam powie, to nie jest uniwersalne rozwiązanie, nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Podsumowując, to było 5 pytań i 5 perspektyw, które pomagają rozwiązać dylematy moralne lidera, czyli po kolei. Czy to, co chcesz zrobić, będzie ok, bo po tym będą cię ludzie pamiętać? Czy będziesz się czuł ok, jeżeli to opublikują w gazecie, w mediach, czy w lokalnej prasie firmowej? Czy samemu chciałbyś być traktowany w ten sposób? Czy będzie ok, jeżeli powiesz o tym swojej partnerce, mamie, babci, dziadkowi, czy jakiejś bliskiej osobie? No i czy to jest właśnie takie uniwersalne do przekazania, coś, co można oddelegować, dać komuś, czy jest to coś, co tylko samemu możesz zrobić? I te 5 pytań, kiedy sobie zadasz przed podjęciem dowolnej decyzji, zwłaszcza ciężkiej, pomoże ci zrobić to lepiej, skuteczniej. No i przede wszystkim nie zastanawiać się w nieskończoność, czy to jest dobra decyzja, czy to była zła decyzja. A to jest bardzo mały wycinek całej w ogóle dziedziny związanej z podejmowaniem decyzji. I tak się składa, że już w tę sobotę, 9 marca, będziemy we Wrocławiu na konferencji Boiling Frogs, czyli takiej jednej z naszych ulubionych polskich konferencji, gdzie będziemy mówić właśnie na ten temat, w jaki sposób dobrze podejmować decyzje, czemu warto myśleć o tym podejmowaniu decyzji, no i jak to zrobić dobrze. Więc jeżeli chcielibyście się z nami zobaczyć, to będziemy występować na scenie, to już chyba tradycyjnie z samego rana, o 9 z kawałkiem, tuż po otwarciu konferencji. Zapraszamy, Wrocław, konferencja Boiling Frogs już ten weekend. Także jeżeli jeszcze biletów nie macie, to możecie łapać jakieś ostatnie. Zapraszam serdecznie, bo jest to dobry event, naprawdę jeden z lepszych na naszej liście konferencji. Jedna z nielicznych konferencji, która jest stałym punktem programu w roku kalendarzowym. I co ważniejsze, żebyście sobie nie myśleli, że tutaj mamy już 130 odcinek i będziemy się powtarzać.
praktycznie wszystko, co mamy do powiedzenia, wygenerowało nam listę następnych 30 nowych odcinków, ponieważ będziemy mówić o tematach, o których jeszcze w Nerd Management nie mówiliśmy, więc tym bardziej jest to dobra okazja do tego, żeby się spotkać, przybić pionę, no i też się dowiedzieć więcej. Do zobaczenia. A żebyście byli na bieżąco, bo będziemy te odcinki właśnie kolejne nagrywać, zapiszcie się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter. No i oczywiście co 2 tygodnie w każdy wtorek będziecie mieli najświeższe informacje, co tam u nas słychać. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć! Cześć!